Moim Państwa gościem, nim go przedstawię oczywiście, może ja tak pokażę ogólnie, czym dzisiaj będzie rozmowa. Czym jest KSW przede wszystkim? To jest konfrontacja sztuk walki. Została założona w 2004 roku. Na dzień dzisiejszy już ponad 20 lat jest na rynku, ale mało tego. Pierwsza gala była w Warszawie w 2004 roku. W 2017 57 tysięcy ludzi się zjawiło na tej gali. Oprócz tego w 10 kategoriach wagowych, o tym może też powie gość nasz, jest KSW, ale też mało tego, jest 5 rund. Nim jeszcze oddam głos mojemu gościowi, to chciałbym kilka rzeczy powiedzieć. Kim jest mój gość? Mój gość jest wyjątkowym gościem, bo jest przede wszystkim aktualnym mistrzem polskim w wadze półciężkiej do 84 kg. Jak coś źle powiem, to gość mój na pewno to nie poprawi, ale nie tyle rozdaje ciosy w oktagonie, co podnosi ręce do zwycięstwa. Przedstawiam Wam człowieka, który wprowadził nowy styl do oktagonu. Łączy siłę fizyczną z duchowością. Rafał jest znany przede wszystkim z tego, że szybko nokautuje swoich przeciwników. Mało tego, nazywają go polisztank. Jak patrzę na Ciebie, Rafał, to stwierdzam, że faktycznie jesteś dobrze zbudowany. Przywitajmy człowieka, który łączy siłę fizyczną z duchowością. Dziękuję, że znalazłeś czas na spotkanie. Ja również dziękuję. Witam wszystkich, którym się zechciało to obejrzeć i Ciebie, Patryku, dzięki za aż tak wyczerpującą ilość pytań, którą tu przepracujemy. Mam nadzieję, że coś dobrego z tego wyjdzie. Od razu już może na wstępie poprawię, to jako tako nie jest Mistrzostwo Polski, tylko po prostu Mistrzostwo Organizacji, która jest jedną z wiodących w Europie jako KSW i to jest kategoria do 93 kg półciężka. W 84 walczyłem przed podpisaniem kontraktu z KSW. To jest taki wyskok w KSW do tej wyższej kategorii wagowej, ale to może dalej, jak tam pewnie zapytasz o pierwszą walkę albo coś, to poruszymy ten temat. No właśnie chciałeś wyprzedzić moje pierwsze pytanie. Dzięki, że mnie sprostowałeś, to przede wszystkim. No jak to się stało? To już od dzieciństwa wiedziałeś, żebyś walczył? Wiesz co, ja zawsze byłem bardzo żywym dzieckiem. Mega dużo energii, wiesz, którą gdzieś było trzeba spożytkować. No i próbowałem różnych sportów i biegałem, i grałem w koszykówkę jeszcze w czasach gimnazjum i nie wychodziło mi to źle, aczkolwiek do koszykówki, jak widać, nie mam gabarytów, bo tam trzeba chyba mieć z 2 metry, to takie chyba minimum. Gdzieś tam i siatkówka no i tak, wiesz, od jednego sportu do drugiego, no i gdzieś te sporty walki, nie wiem, gdzieś w mojej rodzinie zawsze były wujkowie się tam gdzieś trenowali judo i karate, no i gdzieś tam jakby może za przykładem Hollywood, czyli Bruce'a Lee i tych wszystkich, wiesz, filmów, co tam jako dzieciak człowiek oglądał, no to uznałem, że zacznę trenować sporty walki i zaczynałem gdzieś w sumie od karate zaczynałem w szkole średniej. Już w ogóle taka ciekawa historia, bo już w gimnazjum, bo ja jestem jeszcze pokoleniem gimnazjum, chciałem zacząć trenować, tylko moja mama z doświadczenia po prostu mówiła, jej bracia się bili i ona uznała, że jej syn nie powinien za szybko się bić, no i gdzieś tam chciałem już wcześniej iść na te treningi. Mama ciągle nie chciała mnie zapisywać, no i w końcu w szkole średniej użyłem takiego argumentu ostatecznego i powiedziałem mamie, będę się albo bił na ulicy, albo na treningu, twój jest wybór. I mój argument ostateczny zadziałał, zapisał mnie na treningi i od tamtego czasu trenuję i właśnie tak przeszedłem przez karate, przez judo, przez jiu-jitsu sportowe, no i wylądowałem w końcu w MMA. A zdarzyło się Tobie, tak jak mówiłeś o tych bijatykach różnych, kogoś zbić na kwaśne jabłko? Wiesz co, ja myślę, że każdy gdzieś tam młody chłopak jakąś walkę imprezową zaliczył, pewnie też bym ich tu trochę mógł wymienić, ale ja jakoś nie miałem tak, żeby po prostu kogoś, wiesz, skatować na ulicy, to nie przypominam sobie, żeby coś takiego, bo tak mówisz kwaśne jabłko, czyli rozumiesz, że po prostu zbić go tak, że już nie może wstać, nie? No to raczej nigdy mi się nie zdarzyło, to jakaś tam szarpanina, czy jakaś szybka wymiana ciosów przy okazji, wiesz, imprezy jakiejś, ale to myślę, że każdemu się zdarzyło. Z takich jakichś ustawek ulicznych
też coś tam było, ale to tam nie wiem, czy to jest sens tu opowiadać o tym. To jest taka jakby, może taka mniej fajna strona tego sportu, nie? Dokładnie, dlatego też jakby chciałem tylko zaczepić, bo zauważyłem, że oktagon i wojownicy w klatkach przypominają też starożytnych osoby walczące w starożytności jako gladiatorzy. Jakby patrzę się na Ciebie i na różnych wojowników, to wyglądacie jak gladiatorzy, tylko w oktagonach. Znaczy, jakby się nie patrzeć, MMA to jest starożytny pankration, tak? Tylko że pankration był już chyba, w ogóle oni na golasa się bili wtedy w starożytnej Grecji. No i wyglądało to dosyć podobnie, bo to była dyscyplina, która miała praktycznie zero zasady, nie? Więc wychodziło dwóch chłopów, chyba jeszcze nasmarowanych oliwą i walczyli, aż któryś z nich wygrał. No i to było jeden z takich bardzo popularnych sportów z tego co tak z historii kojarzę. Jeśli chodzi o gladiatorów, walki, wiesz, na śmierć i życie, tutaj na miecze, czy lwami, czy coś, to tego bym tak nie porównywał, bo to jednak jest całkiem co innego. Ale do tego starożytnego pankrationu to jak najbardziej myślę, że to można porównać, aczkolwiek to ewoluowało w stronę tego, no, że nie bijemy się na golasa przede wszystkim, no bo jednak troszkę jakby kultura jest inna teraz. No i są jednak jakieś tam zasady mamy. Jest ich bardzo mało, ale są takie zasady główne typu, nie wiem, uderzanie w kręgosłup, uderzanie w tył głowy, uderzanie w krocze, wsadzanie palców w otwory różne. To one głównie mają na celu to, żeby jakby zabezpieczyć nas przed jakimiś dużymi uszkodzeniami zdrowia i stratą zdrowia. Bo różne kontuzje się zdarzają na walkach. Ja myślę, że kontuzje zdarzają się na walkach, jak i w każdym sporcie. Wiadomo, że ja się zawsze śmieję, że gęba nie szklanka, ale zęby nie trawa, nie? Więc tak szybko nie odrastają. Więc i ochraniacze na zęby są, i ten ochraniacz na krocze, aczkolwiek tych urazów jest sporo po walce, no bo tych ciosów jednak ta głowa w tej walce zawodowej potrafi zebrać sporo. No to mamy tak, ochraniacze na zęby, ochraniacze na pewno tutaj na nadgarstki. Czyli No, znaczy mamy dłonie. rękawice takie, Rękawice, to są takie małe, chwytne rękawice. No, każda organizacja ma swój jakby model, niektóre mają grubsze, niektóre cieńsze. No, KSW akurat ma całkiem przyjemne te rękawice. Tu mamy tak, rękawice, na kolana coś mamy? Nie, w walce zawodowej jest tylko ochraniacz na krocze, na zęby i rękawice. W ten sposób. Na walkach amatorskich zdarzają się kaski, czy tam na zawodach amatorskich ochraniacze na piszczele, grubsze rękawice, takie bardziej sparingowe, ale na walkach zawodowych trzeba się liczyć z tym, że to już jest walka zawodowa, w której można ucierpieć. Jakby to zastanawiałem się, bo niektórzy z naszych widzów, słuchaczy, ktokolwiek, może nie wiedzieć, czym jest MMA. Jakbyś to wyjaśnił, jakby rozbić to na czynniki pierwsze. MMA no to jakby sama nazwa mówi Mixed Martial Arts, czyli mieszane sztuki walki. Pokrótce to jest jakby każdy zawodnik buduje swój własny styl. Dlatego ten sport jest taki piękny, dlatego jakby w nim się zakochałem. No, kiedyś trenowało się karate, jakiś mistrz doszedł tam do jakiegoś poziomu, opracował swój styl, no i inni po prostu uczą się jego stylu. A w MMA jest tak, że każdy czerpiąc z różnych stylów walk, tworzy swój własny, niepowtarzalny styl, dzięki któremu po prostu zdobywa najwyższe trofea i po prostu, żeby go pokonać później takiego mistrza, który ma jakiś swój niepowtarzalny styl, zawodnik musi się dostosować i dokształcić swój styl do jego na tyle, żeby go właśnie mógł pokonać. Nie? Tak się zapytam, robiąc research, czym jest freak fight? Dobrze mówię? Bo ja bym do tego pasował, więc właśnie, żeby to też pokazać. No freak fighterzy i te wszystkie organizacje freakowe, które teraz powstały, dość sporo tego jest i są dość popularne, no to one jakby organizują walki na zasadach MMA, czyli powiedzmy te zbliżone zasady tego, co my mamy, choć oni też robią różne te jakby dostosowują niejednokrotnie styl walki czy zasady walki pod zawodników, którzy się mają bić. Nie? No i ogólnie w tych freakowych walkach, galach biorą udział osoby, powiedzmy, celebryci, znani, którzy niekoniecznie są zawodnikami profesjonalnymi MMA. Tak? Zdarzają się i zawodnicy, jacyś, nie wiem, biegacze, znani z czegoś innego, ale jakby MMA nie jest ich wiodącą dyscypliną.
mają po prostu grono fanów, którzy by chętnie zobaczyli, jak się tłuką z kimś w klatce, no i taka organizacja po prostu robi sobie na tym duże pieniążki, że sobie takie zestawienia robi. Tak, no bo czytałem, że podczas słynnego wirusa, której nazwy nie powiem, bo mogą zablokować nawet na kanał, często się pojawiały właśnie freak fighty. Dlatego chciałem pokazać też, że taka element pojawia się w tych walkach. Znaczy, ja myślę, że to jest jakby rynek wymaga tego, ludzie chcą oglądać takie walki, więc te organizacje i te walki będą się odbywać. No, my jakby troszkę się, znaczy ten świat się trochę przenika, bo niejednokrotnie zawodnicy, którzy biorą udział we freak fightach, trenują normalnie w klubach profesjonalnych, po prostu się przygotowują pod te walki, no ale ja tak osobiście bardziej idę właśnie w sport profesjonalny i żeby to było na takim, żeby to był rzeczywiście sport, a nie show. O. Znaczy to zawsze jest trochę show, dlatego właśnie mówię, że to się przenika, ale to chociaż nigdy nie wiadomo, jaka sytuacja w życiu będzie. Nie wiem, gdzieś tam sytuacja finansowa, ja już kiedyś właśnie w jakimś wywiadzie mówiłem, nie wiem, córka brata by zachorowała, free fightowa organizacja by mi zaproponowała świetne pieniądze za walkę, no to nie miałbym problemu z tym, żeby zawalczyć, żeby pomóc bratu na przykład. Nie? Ale póki nie ma takiej potrzeby, to jakby chęć pozyskiwania nie wiadomo jakich sum pieniędzy trochę dla mnie jest jakaś atrakcyjna. Po prostu robić z siebie kogoś, kim nie jestem, albo robić na siłę jakiś trash talk, obrażać kogoś, żeby mieć większą ilość wyświetleń, żeby dostać lepszą wypłatę za walkę, to trochę nie w moim stylu. Znaczy też to zauważyłem dwie rzeczy, które widowiskowość przy freak fightach jest, a drugie to trzyma to w emocjach cały czas. Od samego początku, poprzez ważenie, poprzez samą walkę, jakby podnosimy cały czas emocje kibiców. No to właśnie bazuje na tych emocjach i ludzie właśnie o tym mówią. No, ten kogoś tam popchnął, a ten kogoś zwyzywał, ten obraził jego mamę, no ten znowu mu obraził żonę, no i wiadomo, kręci się, ale według mnie to jest takie dość mocne ogłupianie społeczeństwa i aż to jest troszkę tragiczne w konsekwencjach, bo zamiast jako społeczeństwo mądrzeć, stawać się bardziej inteligentni, to z perspektywy czasu widzę, że głupota staje się atrakcyjna i ogłupianie się przez siedzenie ciągłe w internecie, oglądanie tych krótkich roleczek, czym głupsza, tym po prostu chwilę gdzieś tam wzbudzi w naszym ciele endorfiny, zaśmiejemy się, a tak naprawdę ciągle się ogłupiamy. Nie? Czyli z jednej strony patrząc się po sobie, mamy podobne myślenie bardzo. Więc pod tym kątem, że jednak coś, na przykład dzisiaj ta rozmowa jest bardzo mocno merytoryczna też wyjdzie w trakcie i to też widać, że tych endorfin poniekąd będą, ale nie na takim poziomie, żeby ogłupiać społeczeństwo, tylko dawać jakąś wartość. Dokładnie, no tak. No dlatego właśnie mówię, że ja tak chcę to traktować bardzo sportowo i no, niestety jakby rynek MMA też jest nakierowany na show. Więc każda organizacja chce, żeby zawodnik coś dał z siebie takiego, żeby po prostu było o nim głośno. I wtedy wiadomo, więcej osób wykupi subskrypcję, czy więcej osób będzie chciało kupić bilet. Czyli na przykład taka znana persona jak Mariusz Pudzianowski, gdy wchodził do MMA, to tak naprawdę KSW było taką małą organizacją, o której zwykły Kowalski w Polsce nie słyszał, a jak wszedł do niej Mariusz Pudzianowski, o którym wszyscy w Polsce wiedzieli, że jest najsilniejszym człowiekiem na świecie, wiele osób go oglądało tam w niedzielę te zawody, czy coś gdzieś tam, czy w sobotę się oglądało z rodzicami i wchodzi Mariusz i się bije i każdy chciał zobaczyć, jak sobie najsilniejszy człowiek na świecie poradzi w świecie takiego innego sportu, nie? I jak jego droga będzie wyglądać. Dlatego jakby organizacje, żeby nie wiem, wypłynąć, żeby stać się bardziej popularnymi, robią coś takiego. Aczkolwiek organizacje takie jak KSW w Europie, czy na przykład UFC na świecie, te największe organizacje, one już po prostu mają swój poziom medialny na tyle duży, że one już nie potrzebują robić tych freak fightów, bo one już trzymają bardzo wysoki poziom sportowy i ludzie oglądając, wykupując tą galę, i oni się spodziewają od niej tego, że da nam dobre walki sportowe, a nie freakowe. Ale to też zaczerpie, jakby zahaczę o ten UFC, to też pojawiają się Polacy. Bo jest osoba z Cieszyna, Jan Błachowicz, jak dobrze kojarzę. No, Janek był mistrzem, nie? Tak. UFC, także najwyższy laur na świecie, można powiedzieć, w tej dyscyplinie, którą uprawiam. I Polacy to potrafią.
Tak. No, Polacy są ogólnie bardzo mocno jakby poważnie traktowani w świecie MMA. A ty myślałeś Bardzo o mocno. UFC, czy tak nie za bardzo? Czy na razie zostajesz w KSW i na razie tu myślisz? Wiesz co, jeśli chodzi o KSW, to tak, nawet jestem związany kontraktem po prostu, bo KSW ma takie zasady, że jak zdobywasz pas, kontrakt cię przedłuża, więc przynajmniej rok, przypuszczam, że 2, będę na pewno w KSW i nigdzie więcej dalej się nie wybieram, po prostu jestem jakby zablokowany kontraktem. Nie? Ale oprócz tego, że walczyłeś w Polsce, walczyłeś w Kazachstanie, Rosji, w Afryce, jak dobrze kojarzę. Skąd pomysł akurat na te różne tereny na świecie? Wiesz co, no ja jako zawodnik nie zawsze miałem jakby takie powodzenie w sprawach menadżerskich, tam pozyskiwania nowych walk, organizacji i znaczy pozyskiwania, trochę dziwne słowo. W każdym bądź razie niejednokrotnie w moim życiu był taki okres, że po prostu nie było dla mnie walki. Albo się nie chcieli ze mną bić tutaj na polskim podwórku, bo uznawali, że albo jestem za mocny, albo mam za słaby rekord, żeby w jakiejś lepszej organizacji zawalczyć, albo jestem za mocny, żeby walczyć w takich małych organizacjach i gdzieś tam byłem poblokowany. I wtedy się pojawiło pomysł, trener w sumie wrzucił naszemu menadżerowi pomysł, żeby zapytać IFC, taką afrykańską organizację. No i oni powiedzieli ok, chcemy, no i były wyloty do Afryki, do RPA w sumie, czyli już na samo południe Afryki, tak? To już jest No tak. sam kraniec. Także wycieczki były fajne, stoczyłem tam 4 walki, bardzo dobrze to wspominam. Przy okazji pozwiedzałem trochę świata. Tutaj, o której wspomniałeś o Kazachstanie, to już później był etap, kiedy miałem kontrakt z rosyjską organizacją ACA. No to tam walczyłem 2 razy w Polsce, 2 razy... Nie, przepraszam. Chyba 2 razy w Polsce, 2 razy w Mińsku, w Kazachstanie i w Moskwie. Tak, to tam chyba 6 walk miałem stoczonych. Musiałbym to jeszcze sprawdzić dokładnie, ale z tego co pamiętam to tak. Czyli trochę świata zwiedziłeś. No fajnie. Ja tak się zapytałem a propos właśnie tych walk. Jak techniki się zmieniały na przełomie Twoich lat od 2010, bo takie ja znalazłem pierwsze wzmiankę o Tobie, do dnia dzisiejszego? No taką jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że walczyłem jako pierwszy w Polsce na gali Ring XF w Łodzi chyba. Pierwszą walkę daliśmy 3-rundową. 3 rundy po 5 minut, bo jakby na świecie w tych takich czołowych organizacjach już te 3-rundowe walki były standardem, a w Polsce nawet KSW jeszcze miało walki 2-rundowe po 5 minut. No i ta organizacja Ring XF wprowadziła jako pierwsza tą zasadę. KSW tam powiedzmy trwało to u nich trochę, albo po pół roku wprowadzili też także tą zasadę. Ale też prowadzili walki, robili walki w 3-rundowych pojedynkach, w 2-rundowych. Także to taka ciekawostka. Ciekawostką też jest, że na początku w zawodowym MMA w Polsce nie było łokci, nie można było uderzać łokciami i później się to zmieniło. Po prostu też zostały wprowadzone łokcie. I to chyba wszystko z takich głównych zasad, które gdzieś się tam przewinęły. No właśnie a propos tych zasad to patrzyłem się I właśnie. może jeszcze taka ciekawa technika, co nigdy się nie stosowało w dawnych czasach, to teraz bardzo często kopnięcia na łydkę. Zawsze się kopało low kicka na udo, a teraz się po prostu kopie dużo częściej na łydkę, gdzie są dużo groźniejsze te uderzenia i po prostu ktoś to wymyślił w pewnym momencie i wszyscy teraz tak zaczęli po prostu to używać. A jak wygląda taki typowy dzień treningowy u Ciebie? W zależności jaki to jest okres przygotowań. Jeśli to są powiedzmy taki off-sezon, że gdzieś jestem poza przygotowaniami do walki, to mamy jeden trening, tak staram się zrobić dziennie. Jeśli to nie jest tu na sali, no to staram się gdzieś zrobić siłownię, czy jakąś motorykę, czy nawet jakby jakiś trening tlenowy, żeby taki regeneracyjny wrzucić. Więc w tygodniu poza sobotą, niedzielą, no to jest tak około 5-6 jednostek treningowych. Czym bliżej walki, ta ilość jednostek treningowych się zwiększa. Wtedy na przykład robię rano lekki trening motoryczny, lżejszy powiedzmy trening motoryczny, wieczorem jest mocny trening na sali. Patrzę się, bo akurat
ta rozmowa będzie na dwóch playlistach. Z jednej strony playlista Ustronia, a z drugiej strony playlista mistrzów Polski, Europy i świata. Tu się zapytam dlaczego akurat u Ustroniu, bo widzowie tego mogą nie wiedzieć. Pracujesz na terenie Ustronia, Tak. Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie. Zawodowej. To mój błąd. Mój błąd. Okej, zawodowej. Nie brakuje Ci adrenaliny i stresowych sytuacji. To skąd jeszcze pomysł na walki w tym wszystkim, to jakby połączenie? Znaczy, ty naprawdę zadajesz ciekawe pytania. Tak, od 2009 roku pracuję w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu na Polanie. Aktualnie jestem zastępcą szefa zmiany drugiej. I skąd połączenie dodatkowej adrenaliny? Nie wiem, bo po prostu ja jestem, wiesz, taką osobą, która gdzieś tam potrzebuje tego i dodatkowo oprócz sportu jest jeszcze straż pożarna, aczkolwiek częściej pada pytanie, dlaczego tu się bijesz, a tu ludziom pomagasz, nie? Czy to się nie kłóci ze sobą? Nie? Znaczy, z jednej strony może się nie kłóci, ale niedawno była też impreza Silesia MMA w Ustroniu, gdzie walczyli, żeby pomagać innym ludziom. No tak, tego, ale nieraz właśnie mają charakter charytatywny i coś dobrego można zrobić dla nich. A nie bijemy, ja to zawsze mówię, przecież ja nie idę tam i nie biję kogoś, kto tego nie chce, tylko my to traktujemy jak sport i sprawdzamy swoje umiejętności, nie? Więc póki to traktujemy sportowo, to nie jest bicie ludzi, tylko to są zawody sportowe, nie? Czyli gracie fair. Dokładnie. Ile osób pracuje na Twój sukces? No oprócz siebie samego, na pewno jest jakiś dietetyk, trener. No to tu cała ekipa, można powiedzieć, klubowa, która już się straciła, bo jesteśmy w takiej porze, że już treningu nie ma. Więc cały klub, no trenerzy, mamy trenera naszego głównego Damiana, z którym też było zdjęcie zrobione, także gdzieś tam pewnie będzie wplecione to zdjęcie. Ustroniaka. Tak, to się dzisiaj dowiedziałem. Także, no i mamy jeszcze trenera od zapasów, od parteru, od boksu, także no, ta kadra trenerska jest spora, jeszcze się rozwija. Mam dodatkowo osobistego trenera od właśnie motoryki, przygotowania fizycznego, takiej kondycji, przez dietetyka, więc to jest taka kadra właśnie gdzieś tam profesjonalna. A osoby, które pracują jeszcze dodatkowo na mój sukces, to na pewno rodzina, mi się wydaje, że jednak ona też musi trochę poświęcić i nerwów, i czasu, żeby wszystko to znieść, te moje przygotowania. No to jak już wspomniałeś o tej rodzinie, no to dobra, zadam to pytanie. Jak żona znosi Twoje walki? No, żona ciężko znosi walki, ale ostatnimi czasy właśnie przy okazji KSW udaje się ją inaczej. Ona mniej przeżywa będąc tam na miejscu niż siedząc w domu i czekając na telefon, aż zadzwonię, tak jak na przykład były walki w Rosji czy w Afryce, a tam to widzi wszystko na bieżąco, ale ogólnie jej walka wygląda, znaczy jej oglądanie walki wygląda tak. Także to już wiele osób się z tego śmiało, także Żaneta fajnie ogląda walki, także nie patrzy, chyba że już wie, że jest po, no to wtedy patrzy, jak wygląda. Ale też I gdzieś tam ma chwilę na modlitwę i uspokajanie się właśnie w takiej pozycji. Ale myślę, że się wyrobi z czasem. A znowu dzieciaki, syn bardzo chętnie patrzy. Przypuszczam, że jakbym wyszedł jakoś bardzo mocno poobijany czy coś, no to była tam jakaś dla nich sytuacja traumatyczna. Ale wiedzą, że ten sport z tym się je i chętnie oglądają. No, córeczka jeszcze jest dużo bardziej wrażliwa, bo jest jeszcze malutka, no, pierwszoklasistka już, ale jest bardzo uczuciowa, empatyczna, więc ona gdzieś tam widzi, jak tatuś obrywa, no to bardzo przeżywa. A synek już jest taki, no jak to chłopcy, nie? dokładnie. Nim zadam kolejne pytanie, też związane z rodziną, ale tu Cię zaskoczę. Zadam je od tyłu, powiedz mi to pytanie. Bracia Kliczko, oprócz tego, że oni walczyli, był jeden z nich, bodajże już teraz aktualnie nie walczy, oprócz tego, żeby walczyli, to zawsze wieczorami brali szachy. I grali taktycznie i strategicznie. Ty też grasz, ale planszówki. Tak, bardzo lubimy grać w planszówki.
całą rodzinką i dzieciaki też staramy się zarażać tymi planszówkami. Fajny sposób, żeby spędzać razem czas i trochę jakby zmusić nasze dzieciaki do tego, żeby zaczęły myśleć, a nie tylko gdzieś tam kreskówki, bajki i nie wiem, seriale, które znowu prowadzą do tego, że mózg się wyłącza. No to właśnie dlatego tak wspomniałem, to tylko dwa Także pytania. szachy, może szachistą nie jestem dobry, znam zasady, umiem się nam poruszać po planszy, ale planszówki tak, lubimy grać. Okej, jeszcze jeden temat tutaj zwiążę, bo szachy i szachy łączące pokolenia, to w Ustroniu to już jest w ogóle już piąta edycja pojawiła się tego festiwalu, gdzie grają ludzie w szachy. I to też, a propos Ustronia, więc to też można wkomponować ciekawie. I twoją grę o Ustroniu. A tak, Czekaj, nie wiem, czy można już mówić. można już mówić, już będzie ogłoszona za niedługo, będzie ciekawą nazwą. Tej nazwy na razie nie zdradzę, potem Ci powiem za kamerami, jaką nazwę będzie nosiła, też ciekawa nazwa. A propos nazwy, skąd Polish Tank? To też jest ciekawe. To w ogóle się pojawiło właśnie przy okazji pierwszej walki w Afryce. To już lata temu. Przyszedł matchmaker tej organizacji afrykańskiej EFC i mówi, jaką ty masz ksywę, Rafał? A ja mówię, no nie mam. No a jak cię wołają w klubie? No i taki jeden kolega właśnie, który też tu też walczy, zawsze mnie wołał czołg. Że jestem że jestem takim czołgiem i że idę do przodu, się nie cofam i mówię, że tank, nie? Oni, no to będziesz Polish Tank. No i od tamtego czasu był Polish Tank. A to ten tank się u nas pojawi w wideo, gdzie nie zdradzę Ci, to jak zobaczysz później finalny efekt, wymyśliliśmy na to pomysł, też będzie przejeżdżający pocisk razem z czołgiem. W którym miejscu to też się zdradzę. Okay. A propos suplementacji, wiem, że suplementuje się różnymi witaminami, nie tylko witaminami, bo też grzybkami, Cordyceps chiński, Lionmane. No, wiesz co, no kurczę, no ja już mam swoje lata, nie? 37 na karku, więc... Nie widać. Dzięki. Więc gdzieś tam trzeba się wspomagać, no żeby móc współzawodzić z tymi młodymi zawodnikami, gdzie ich regeneracja jest 2-3 razy szybsza niż moja. Nieraz tutaj posparuję z tymi naszymi młodymi zawodnikami i mnie wszystko boli na następny dzień, a patrzę, oni na następny dzień z uśmiechem robią kolejny trening, a ja zastanawiam się, że najchętniej bym się do wanny z lodem położył. Także tak, no każdy sportowiec, tam ta suplementacja temu towarzyszy. Tak, no bo... Czyli tak jak mówisz, no i wiadomo, no i gdzieś tam świadomość ludzi o suplementacji jest coraz większa, też jakby dietetyk też w tym pomaga i też sam się interesuję jakimś tam powiedzmy ziołolecznictwem ze względu na moją mamę no i korzystam z darów natury, no i przemysłowych też, wiadomo. Okej, to ja Ci kilka sprzedam, bo sam jestem dietetykiem farmaceutą, więc tu Ci sporo mogę sprzedać elementów, które sam stosuję. Lionmane i Cordyceps też nie bez powodu stosuję, bo Lionmane działa przede wszystkim na neuroplastyczność mózgu, mało kto o tym wie, czyli szybciej się naprawiają nerwy przede wszystkim. Tak, to jak wiesz, te uderzenia na głowę gdzieś tam poniszczą, to się to później naprawi. Dokładnie tak. Ale tak, stosuję tą soplówkę jeżowatą i Cordyceps. Nawet do kawy sobie wsypuję już takie sproszkowane. Więc... Tak, najczęściej się to stosuje do kawy. Bardzo fajnie się wtedy to... Jaka była najciekawsza walka z perspektywy czasu? Nie, które najmniej wspominasz, może w ten sposób. Na pewno mile się wspomina walki wygrane, a że tych mam dość sporo. Kurczę, na pewno bardzo fajne walki wspominam, w ogóle całą sytuację z KSW, jak zacząłem z nimi współpracować, ten wyskok do wyższej kategorii wagowej, gdzie się naprawdę obawiałem, że nie będę miał warunków fizycznych. Sobie dalej uważam, że nie mam jakichś super warunków fizycznych na tą kategorię wagową, ale jak widać radzę sobie tam i fajnie to wychodzi, więc ta cała przygoda z KSW i z tą wyższą kategorią wagową na pewno jest ciekawa. Na pewno super te walki były, tak jak już mówiłem wcześniej, w Afryce, bardzo je fajnie wspominam. No, ale też wspominam walki, po których wiesz, jakieś kontuzje i spowodowały wiele przemyśleń i przegrane walki, więc one gdzieś tam uczą najwięcej zawodnika jakby charakteru, tego co zrobimy po nich, jakie podejmiemy dalej kroki, czy odpuścimy, czy będziemy
Jak ten przysłowiowy dzik, który wpadnie tym ryjem w to błoto, czy będziemy pchać to błoto dalej do przodu, czy po prostu odpuścimy się, wycofiemy. Ale jak patrzę się na Twój bilans zawodowy, to ja widzę, że jest potężny. 26 walk, z tego 19 zwyciężonych, 6 przez knockouty, 5 przez poddanie się, 8 przez decyzje sędziów, 2 przez remisy i 5 porażek. Więc wynik niezły. No, jak na świat MMA to jest całkiem niezły ten bilans. Właśnie tak obserwuję, że mówię, kurczę, niesamowite są te liczby. Jak patrzę się na Ciebie, no mówię, kurczę, niesamowity. I to człowiek, który mieszka prawie że obok nas. No to tak, wiesz, ja jestem normalnym gościem, nie? Po prostu gdzieś tam, nie wiem, może media próbują to tak, wiesz, nakręcić, że jesteś niesamowity, ale tak naprawdę każdy ma tam, myślę, że każdy facet powinien wręcz mieć jakąś pasję, więc gdzieś w tym świecie, powiedzmy, sportów walki, można powiedzieć, że osiągnąłem tyle, kurczę, co nie jeden chłopak zaczynający w ogóle z tym sportem marzy w ogóle o czymś takim, nie? Więc to są takie, to co ja osiągnąłem, to są takie marzenia takich zaczynających chłopaków gdzieś tam walczyć, nie? Zapytam się o jeszcze kolejne marzenia, bo mówisz o marzeniach, a jakie Ty chcesz mieć marzenia na kolejne przyszłe lata? To też jakby z perspektywy mnie, no mówię, kurczę, ja bym chciał to i to na przykład, ale widzę, że to jak to powiesz, jakby uświadomisz ludzi, to się okaże, że to będzie realne, więc jedno chociaż. Moim takim na ten moment marzeniem jest jakby obronić ten pas 2 razy, żeby mi został na zawsze i żeby mieć po prostu już go fizycznie, bo KSW ma taką, może inne organizacje też mają, ale akurat KSW ma taką zasadę, że ten pas jest przechodni do 2 obron. Czyli jak przegram teraz obronę, no to niestety muszę go oddać. A bardzo mi się podoba i chciałbym, żeby został już jako taka jakby pamiątka i zwieńczenie mojej kariery sportowej, jak się to mówi, w domu na kominku, żeby sobie tam wisiał, nie? To by było super, to jest takie gdzieś tam moje marzenie i dawać już, póki zdrowie pozwala, póki Bóg da, no to walczyć i dawać fajne, efektowne walki, żeby się podobały ludziom. Wydaje mi się, że mój styl jest taki, że może się podobać. O. Jest unikatowy z jednej strony, to ja obserwuję, a z drugiej strony w tym roku, w lutym obroniłeś tytuł, ten pas przede wszystkim. Zdobyłem. Dobyłeś. Bo to znaczy, sytuacja była taka, że ja wygrywając pierwszą walkę w Trzyńcu właśnie z tym Chorwatem, z Erslanem, skoczyłem, zeszły rok, tak? Skoczyłem na pierwsze miejsce w rankingu, w którym mistrzem był Ibrahim Czudzigajew. Ale do walki nie doszło z Ibrahimem, bo Ibrahim odszedł z KSW, tam nie wiem, nie dogadali się czy coś i bardzo fajnym pomysłem, który jak widać fajnie się sprzedał i bardzo podobał się kibicom, było zorganizowanie przez KSW turnieju 4-osobowego. Jakby z czołówki kategorii półciężkiej w te pierwsze 4 nazwiska gdzieś tam zostały wzięte do turnieju. Pierwsze 4 nazwiska, które były po wygranych, tak. Bo no, nie mieszał szczegóły, były wzięte do turnieju, no i z tego turnieju był półfinał, finał i finałowa walka była od razu walką o pas, nie? Czyli ten, który wygrywa turniej, jakby zdobywa ten zwakowany pas przez tego byłego mistrza. No i od tamtego czasu pas jest w gablocie w klubie. Właśnie tak zauważyłem. A propos pasa, mam 2 pytania a propos pasa. Bo mówię, że on przechodzi z ręki do ręki, jak zdobył go mistrz, to przechodzi na kolejnego, jeżeli go... Tak, no muszę go oddać, tak. A jeżeli na przykład on by się stracił z jakichś powodów, to jest kopia zapasowa? Jakby się stracił z jakichś powodów, to w kontrakcie jest zapisana dość spora kara finansowa jakby za ten pas, więc musiałbym na pewno za niego zapłacić, jakby się stracił. Nie myślałem, że jest kopia zapasowa. Na Dobrze zasugerował. Nie no, KSW się zabezpiecza w ten sposób, właśnie takim zapisem w kontrakcie, no ale co się wcale nie dziwię, że tak jest. Tak, no te pasy jakby, tych pasów jest sporo, bo tych mistrzów już było sporo na przestrzeni czasu, więc przypuszczam, na pewno tak jest, że KSW ma po prostu jakąś dobrą firmę, która te pasy robi. No tylko, że pewnie czas oczekiwania jest na taki pas, więc gdzieś jakbym się stracił dzień przed galą, nie wziąłbym go na galę, no to na pewno KSW nie byłoby zbyt zadowolone, że nie wziąłem pasa na obronę,
gdzie wiedziałem na przykład, że stracił mi się 2 czy 3 tygodnie wcześniej. Dlaczego pytanie? Bo teraz ostatnio były te słynne powodzie, wylewy w Ustroniu. Mogło go porwać. No właśnie miejmy nadzieję, że nie. Nie jest tutaj, jest aktualnie, jakby kamerzysta i cała reszta potwierdza, że jest. Tak. Więc nie ma problemu. Możemy go później pokazać w przebitce lub go pokażesz założony, jak on wygląda, że jest na pewno. Tak. Tak, żartuję oczywiście, ale oprócz zainteresowań planszówkami, sportem rekreacyjnym, bo wiem, że z rodziną bardzo dużo spędza się czasu na świeżym powietrzu różnych. Masz jeszcze jakieś inne zainteresowania? No, pożarnictwo. Tylko, że osobiście uważam, no kurczę, nie da się wszystkim interesować. Słuchaj, Pedro, jak chcesz być w czymś dobry, naprawdę dużo czasu temu musisz poświęcić i no jakby chciałbym być nieraz lepszym strażakiem, a nie mam czasu po prostu, bo gdzieś tam ilość treningów i jakby to środowisko wymaga na mnie, żebym się bardziej skupiał na tym. I no jakby po połowie ten czas dzielę między straż pożarną i ten czas, który spędzam z rodziną, bo to chcę jak najbardziej go spędzać aktywnie, no żeby też dzieciaki zarażać takim aktywnym trybem życia, a nie żeby gdzieś zasiadły w końcu przed tymi komórkami, telewizorami i tak zmarnowały swoje życie. Więc stąd tam, nie wiem, gdzieś wyjazdy na rowery i gdzie się tylko da i te planszówki i jak najwięcej na podwórku spędzania czasu. No to, a propos dzieci, mamy przyszłego jakiegoś zawodnika, który chce walczyć w oktagonie. Jak mu radę byś dał? Wiesz co, tu można dużo rad dawać, ale przede wszystkim, żeby to hobby, które ma, przekuł w pasję i żeby z determinacją, i żeby wyznaczał sobie cele, dążył do tych celi i z determinacją do nich podchodził, no i był systematyczny i tak naprawdę ciężko pracował, bo nic za darmo nie przychodzi. Tym bardziej teraz, gdzie no ten poziom jest coraz wyższy, no to ciężko po prostu, nie wiem, dogodnymi warunkami fizycznymi zdobyć jakiś laur w tym sporcie. Powiem tak, bardzo mądrą rzecz powiedziałeś. Ja powiem coś od siebie, jakby pod kątem gry planszowej. Gdy miałem stworzyć tę pracę magisterską, ja tylko usłyszałem, że masz stworzyć grę planszową. Nic nie wiedziałem, bladego pojęcia. 2 lata spędziłem, 1700 godzin było spędzone, więc trzeba poświęcić ogrom czasu. Trzeba cały czas, jak tu mówisz, mieć pasję już w tym, żeby brnąć w tym temacie i trzeba jednak mieć chęć przebijać czasami głową mur, żeby Dokładnie. przejść te elementy. Tak, nie chcę Ci iść na trening, ale jest zaplanowany, idziesz, nie? No, to też później jest ważne, żeby mieć też dobrą kadrę trenerską, żeby trener zauważył, kiedy jesteś przemęczony, a kiedy po prostu Cię leń dopada. Albo czasami powie, dobra, dzisiaj musisz odpuścić, bo faktycznie... Tak, bo jest słabo, nie? I idź odpocząć, idź, wracaj do domu. Także to też już jest kwestia dobrego trenera. No, ale no, trzeba być zawziętym i robić robotę. No. To samo nie przyjdzie. No to się zgadzam. Jeżeli, No i też wiesz, na młodych zawodników, takich, którzy złapią duże sukcesy i już tam gdzieś coś zaczynają osiągać, stają się bardzo popularni, w tym świecie czeka bardzo dużo pułapek na takich. Nie? Wiesz, od gdzieś tam pieniędzy, kobiet, nie wiem, narkotyków, wejścia w taką jakby pozostawieniu sali treningowej i pójście w jakieś social media właśnie, żeby tą sławę zdobyć. Bardzo dużo takich właśnie pułapek jest. Już nie mówię o takich naturalnych pułapkach, które czyhają na zawodników każdego rodzaju, jak kontuzje na przykład. Nie? To tam gdzieś tam jak po prostu za młody zawodnik nie przegra walki z tymi pułapkami, a jest bardzo dobry, no to może gdzieś tam daleko dojść. Ale tych pułapek jest dużo na tej drodze. Ja znalazłem ostatnią pułapkę, taką, którą ja obserwuję po zawodnikach. Na przykład ja widzę jako prowadzący, że mamy zloty i upadki. Nie taka parabola. I widzę to też po takich wojownikach, że na przykład niektórzy mają te wzloty, a niektórzy non-stop mają te upadki. I gdzieś to wyrównać się tego nie da. Trzeba z tym walczyć jakoś wewnętrznie. Wiesz co, kurde, no wiadomo, jak się wygrywa, masz od razu więcej fanów, wszyscy Cię poklepują po ramieniu, świetna walka, super sobie poradziłeś, nie? A jak przegrywasz, to nieraz zostajesz z tym sam. Nie? Albo po prostu z najbliższymi, z takimi przyjaciółmi, którzy są z Tobą od samego początku, z rodziną i właśnie dobrze mieć i spolegać właśnie na tych osobach, nie? A nie na tych, którzy Cię poklepują tylko w przypadku zwycięstwa. Dlaczego o tym mówię? Niedawno miałem dziwne zdarzenie a propos właśnie ludzi, ja to odczułem jako bardziej upadek. Osoby z zewnątrz, które mnie obserwowały, szła rodzina z dzieckiem, mówi, ty, tata, spójrz, to ten słynny youtuber.
Mówi, a tata tak spoglądał, głowę dał do góry, mówi, kolejny pajac z polskiego YouTube'a, machnął ręką, poszli dalej. I ja widzę, że ja też mam takie upadki, no to ja też się z tym gryzę, nie ma zmiłuj się. Znaczy, ja myślę, że po prostu to, co ty mówisz, kurde, jest to twoją pasją, czy tak jak w moim przypadku sport, i jak za bardzo będziemy patrzeć na to, co mówią inni ludzie, i jakby to ma determinować nasze czyny i to, co my robimy, to jesteśmy w bardzo złym miejscu, mi się wydaje. Także wiesz, to fajnie mieć jakąś bazę fanów i ale kurczę, robić to dla siebie, a nie tylko dla nich, nie? Nie mam ograniczeń czasowych, terytorialnych. Jakiego byś wziął zawodnika do oktagonu, żeby z nim powalczyć? Żebym się sprawdził z nim. Ja mam taki typ, ale... Wiesz co, może tak idąc realnymi jakimiś tam kategoriami, będąc w tej organizacji, w której jestem, gdzieś tam myślałem o zmierzeniu się z byłymi mistrzami, z jednym z byłych mistrzów, albo właśnie z Ibrahimem Chudzigaevem, z którym w ogóle miałem mieć swój debiut zawodowy w organizacji ACA, tutaj przypomnianej wcześniej. To na pewno. I albo z Tomkiem Narkunem, to też był mistrz kategorii 9-3 bardzo długo, właśnie zanim go zdetronizował Ibrahim Chudzigaev. Więc to były takie dwa nazwiska, z którymi się chciał na ten moment może zmierzyć. A jeśli chodzi o brak przestrzeni, czasu i w ogóle żadnych barier, to chciałbym zawalczyć z chłopakiem, który jest aktualnie mistrzem UFC, a z którym się biłem jeszcze w Afryce. Przegrałem tam z nim walkę. Dricus du Plessis. Chciałbym zobaczyć po prostu, jak przeskok poziomu zrobił i jak bardzo odbiegam od mistrzów UFC i czy w ogóle odbiegam. Ja właśnie mam taki typ właśnie do mistrza UFC, z którym byś powalczył. No tu McGregor akurat w mojej głowie jest. McGregor to nie ta kategoria wagowa, no to moją pomogę. ale właśnie tu jeśli chodzi o te kategorie wagowe, to na pewno chciałbym sprawdzić się z Dricusem du Plessis ponownie. Nawet nie chodzi o zrobić jakąś super mega zawodową walkę, ale nawet chciałbym zobaczyć po prostu na takim cięższym sparingu, czy przeskoczył mój poziom, czy jesteśmy jeszcze mniej więcej, czy tam gdzieś jesteśmy zbliżone, nie? Czyli cały czas rozwój twojej osoby pojawia się. No wiesz, no wiek jakby temu utrudnia, ale kurczę, głowę mam taką świeżą jeszcze do tego sportu, więc gdzieś tam się ciągle rozwijam, pogłębiam swoje gdzieś tam umiejętności i parterowe, i stójkowe, więc kurczę, no pewnie chciałbym się jeszcze posprawdzać z takimi osobami. To a propos technik, właśnie jakie mamy techniki w samym MMA? Czy to akurat, które ty stosujesz w ten może sposób? Moje ulubione. Tak. A jeśli chodzi o walkę w parterze, to zdarzało mi się wygrywać walki wpinając się za plecy i poddając mataleo, najczęściej z zapiętym trójkątem nogami na brzuchu. Poddawać z pozycji bocznej, to jest takie trzymanie, taki scarf hold, też to lubię robić, albo lubię łapać do krucyfiksa i tak walkę wykańczać, albo już uderzeniami później trzymając w tym krucyfiksie, albo po prostu próbując jakiś technik do tego. No albo inna ulubiona technika to lewy hak, prawy prosty, albo prawy sierp. Przyznaję, że nie chciałbym dostać Nie. takiego. Round one. Fight. Fatality. Nie, no ogólnie lubię walczyć w stójce i jakby jak się uda walkę kończyć po uderzeniach, to kończymy w uderzeniach, a czasem zdarzało mi się rzeczywiście gdzieś nawet w parterze wygrać. A czym jest stójka? Jakby ktoś, inaczej, są ludzie, co będą wiedzieć, ale są też grono ludzi, co nie będzie wiedziało, bo akurat pierwszy raz ogląda. No czyli w MMA stójka to można pokrótce powiedzieć, że to jest połączenie, własne połączenie, wyciągnięcie ze styli stójkowych, czyli boksu, kickboxingu, tajskiego boksu, karate, no tych wszystkich gdzieś dyscyplin, gdzie nie toczy się walka w parterze. No. Teraz tak bardziej apetycznie pójdziemy z pytaniem, jakie jest twoja ulubiona potrawa po walce? Śliwka nęczowska. No i rewelacja. To śliwka nęczowska i piwo.
Nie, bo jednak ja tam, wiesz, lubię ten trunek, że tak powiem. Lubię piwko, no a wiadomo, do już przygotowaniach takich, ten ostatni miesiąc do walki, to raczej się już staram nie pić i nie piję piwa, więc gdzieś po walce bardzo się chce wypić to piwo przysłowiowe. A śliwka nałęczowska to jest takie jakby, się śmiemy, że to jest taka nagroda za walkę. Sobie zawsze gdzieś tam zostawiam pół kilo w woreczku i z trenerem nieraz się obżeramy śliwką nałęczowską. To tego się nie spodziewałem. Dobra, to mnie zaskoczyłeś. Tak się zastanawiając nad kolejnym pytaniem do Ciebie. Obserwując, mamy zdobyty pas. Jest trudniej zdobyć pas, czy go obronić? To Ci nie powiem, bo jeszcze nie broniłem. Ale słyszałem, że trudniej jest obronić niż zdobyć pas. Tak słyszałem, ale to powiem Ci może w grudniu albo końcem listopada, jak to wyglądało. No 16 listopada. Tak, 16 listopada będę bronił pierwszy raz pas, więc na KSW 100, na gali jubileuszowej, więc no, zobaczymy jak to jest. Ale też sprawdziłem, że Mariusz też tam będzie Pudzianowski. Tak, będzie i Mariusz Pudzianowski, i Mamet Halidow, także no, ja myślę, że najbardziej popularne nazwiska na gale jubileuszowe będą ściągnięte. Tak, a potem jakby karty już się odkrywają, tych zestawień. No wczoraj widziałeś. Mistrz kategorii ciężkiej, Phil de Vries się będzie bił z Mametem Halidowem. Mistrz kategorii 7-7, Bartosiński się bije. I kto? Robert Ruchała też mistrz kategorii tej do 66 kg. Także nazwisk już jest sporo. No i jej chyba właśnie teraz mnie ogłosili raptem wczoraj jako ostatniego mistrza, który będzie walczył na tej gali. No, także ja bronię pasu. Nie wiem jak Robert Ruchała, Bartos z Mamedem biją się ekstra walkę w kategorii do 8-4, więc nie będzie bronił pasa. Nie wiem jak Phil de Vries, zobaczymy jeszcze. No właśnie też to zauważyłem. Potem lecą do Paryża na galę 101. Później jest ostatnia gala w roku 101. No ale to Gliwice będą największym wydarzeniem w tym roku. No ja jadę. Mój kamerzysta też jedzie. Wczoraj się dowiedział, więc zobaczymy. Także super. A propos jeszcze takiej wartości, bo powiedziałeś o tym, żeby się nie poddawać młodym ludziom, ale ja zaczerpnę dwie książki. Mike Tyson, Moja prawda, waga ciężka. Mistrz, który pokazuje ciekawe rzeczy, i też drugą książką to jest David Goggins, gość, który był żołnierzem Navy Seals i też pokazuje swoją motywacją, że można przebijać głową mur. To są dwie rzeczy, które jakby pokazują też Ciebie, bo akurat obydwie książki idealnie pasują pod swoją osobę. Okay. To jest moje takie pytanie. Tak, kolejne, tak zastanawiam się... Jak mnie porównujesz do Mike'a Tysona, to już jest... Tylko on jest bardzo ciężki na razie. No może... Nie, ja raczej do ciężkiej nie pójdę. Nie, Okay. To już i tak ta półciężka to jest dla mnie jakby duże jakby nadwyrężenie organizmu. Także gdzieś tam... No, dobra, tyle. Kiedy jakby w życiu zauważył Cię ktoś, że akurat stwierdził, dobra Rafał, będziesz się bił? Kurczę, chyba ja. Pierwszy tak uznałem, idę się sprawdzić i chodziliśmy na treningi z kolegą, z takim Miłoszem i uznaliśmy, że jedziemy na zawody i trener tak mówi, no ja tak was jeszcze nie widzę, no ale dobra, jak musicie to jedźcie, nie? No i przyjechaliśmy z tych zawodów, ja z pierwszym miejscem, a kolega z trzecim. No i od tamtego czasu tak trener zaczął się nam uważniej przyglądać. No Miłosz jakby jego kariera sportowa się nie rozwinęła, ale w moim przypadku no właśnie tak, no dość to fajnie szło. No i nie wiem, 2 lata amatorskie walki, a później jakiś debiut zawodowy. Trener mówi, kurczę, chyba jesteś gotowy, dawaj, spróbujemy. Nie? No i zaczęło to iść. 2010 rok w Łodzi. Jak No, dobrze sprawdziłem. tak. Obserwując jakby wszystkie elementy Twoich różnych walk, to widać, że faktycznie cały czas idziesz do przodu i rozwija się, tak jak ten czołg, jak wspomniałem na samym początku rozmowy naszej. Ale też tak się zastanawiając, jak to się stało, że dostałeś się do KSW? Aha, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Do KSW już tam się kiedyś dobijałem do nich, właśnie do kategorii 8-4, ale jakoś tak nie chciało się te drzwi otworzyć i gdzieś próbowaliśmy z menadżerem złapać Oktagon Czeski. To jest też taka duża organizacja w Czechach, można powiedzieć taki czeski odpowiednik KSW. No i tam nawet jakieś filmiki wysyłałem, bo tam się okazało, że jeden szukał przeciwnika, drugi, ja mówię, ja jestem gotów, mogę się z wami bić. Słuchajcie, chcecie dać dobrą walkę, bierzemy, ale ciągle gdzieś tam
Oni nie chcieli, nie wiem, czy się bali, czy po prostu im nie pasowałem jako osoba. I gdzieś ciągle miałem takie problemy złapać tą walkę, a to już był dość długi okres, bo od lutego się nie biłem, nie? Bo tam w lutym się biłem w Francji, a później nie mogłem złapać, jakby się tutaj nigdzie zahaczyć. No i tak w sumie ciągle szukałem tych walk, wszystko, ten treningi i żona mi powiedziała, słuchaj Rafał, ty sobie musisz priorytety poustawiać, nie? Ja mówię, okej, jak sobie poustawiasz priorytety, to Ci Bóg da na pewno walkę. Ja mówię, okej, dobra, i tak gdzieś tam sobie w głowie poukładałem. Zbliżała się nasza rocznica też z żoną i mówię, dobra, to jedziemy odpocząć i zostawiam te walki na chwilę, zostawiam te sprawy kontraktowe, odpuszczam całkiem, mówię, od tego jest menadżer, ja tam się już nie będę, nic tutaj tak nie zmienię, jedziemy odpocząć z żoną i w dniu, kiedy miałem mieć wyjazd, albo jakoś 2 dni przed wyjazdem, gdzie już miałem zaklepaną wyjazd rocznicowy, dzwoni do mnie właśnie menadżer, że KSW zaprasza do walki z tym Chorwatem w tej kategorii wyższej. Mówię, no dobrze, poukładałem sobie priorytety, mówię gdzieś tam, wiesz, bo dla mnie ciągle te treningi, ja miałem takie, wiesz, sinusoidy w moim życiu, nie, że niejednokrotnie na pierwszym miejscu były treningi i sport i MMA, a no jednak więc będąc ojcem, mężem i osobą wierzącą, to te priorytety powinny być troszkę inne. Więc wiesz, na pierwszym miejscu powinien być Bóg, rodzina, a później sport, praca i pasja, nie? Więc jak układam sobie te priorytety tak, jak powinny być, przynajmniej według tego, co ja wierzę, to łapię dobre kontrakty i dobre walki. Z jednej strony, patrząc się po Twojej ostatniej wypowiedzi, masz mądrą żonę, to fakt. Bo ja to tak odczułem, żeby to poukładać te wszystkie priorytety, a z drugiej strony faktycznie jak to poukładać do KSW, to też taki Tarantino, tylko takiej wersji wojowniczej. Bo Tarantino też próbował swoje filmy pokazywać w różnych wytwórniach, nie wyszło, no stworzył sam swoje filmy, więc to też jesteś takim wojownikiem cały czas. No, tak jak mówisz, no, żona mądra, tak ja coś się niejednokrotnie śmieję, że to jest mój głos rozsądku, choć no tak można powiedzieć, że ja gdyby nie jej głos rozsądku, to pewnie bym dużo głupich rzeczy w życiu zrobił niepotrzebnie. A kto jest Twoim idolem w walkach? Oprócz trenera, bo tak to jest. Powiem Ci szczerze, że ja nie mam czegoś takiego jak idol. Fascynowało mnie za modów wiele nazwisk, wiesz, na których w sumie można powiedzieć, że się wychowałem jeszcze w czasów Pride'u, czy to Fedor Emelianenko, czy Mirko Krokop, czy Wanderlei Silva. Taką osobą, która mi się zawsze styl podobał i po prostu jego prezencja to był bardzo długo Mark Hunt, taki zawodnik z Nowej Zelandii, on świetnie się bił i był taki, wiesz, taki miał właśnie fajny, nietypowy styl. I co kurczę, a tak z postawy bardzo mi się podoba na przykład Tyson Fury, znaczy już nie jest mistrzem kategorii ciężkiej w boksie, bo przegrał ostatnio z Aleksandrem Usykiem. Czy na przykład George Foreman, też jego historia, gdzieś nawet zdarzyło mi się to, nie czytam dużo książek, bo tutaj książki przytoczyłeś i to akurat jego książkę gdzieś przeczytałem. Moja żona pracuje w bibliotece i przyniosła mi właśnie książkę o George'u Foremanie, także jego historia mnie też urzekła. No, chłopaki się nie wstydzą Boga, mówią otwarcie, że Jezus jest ich Panem i też dla mnie to jest też taka mega motywacja, gdzieś jak człowiek potrafi, wiesz, swoją wiarę wyznać przed całym światem i powiedzieć, co wiesz. Dokładnie, no powiedziałeś o Fury. Fury też ma książkę, biografię. Muszę przeczytać. Jak znajdą się... Bo ja słyszałem, że jego historia była naprawdę, jest, jego historia jest bardzo ciekawa, bo też właśnie z piekła do nieba, nie? Dokładnie, wbijał dosłownie w ziemię. No, także muszę, namówię żonę, żeby też uzupełniła jej skład w bibliotece o tą pozycję, także żeby mi ją też dostarczyła. Warto, bo przyznam szczerze, że ja sporo czytam książek, a ją akurat warto, bo też obserwując jakieś pół roku temu pojawił się na wrestlingu w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam jeden z tych wojowników dostał w twarz od niego, bo coś tam, jakiś konflikt, ale to na zasadzie bardziej show, moim zdaniem. Tak to Wrestling to jest typowy show, tak. Tak się zastanawiam, jak się przygotowujesz mentalnie do walk? Ja to jestem starej daty zawodnik. Po prostu wychodzę z założenia, że przygotowanie mentalne
To jest po prostu nie myślenie o głupotach i nie robienie sobie problemów z czegoś, co nie powinno być problemów, a skupienie się na robocie i na tym, co rzeczywiście w życiu jest ciężkie, nie? Gdzieś teraz na przykład była powódź i wiesz, ludzie tracili dobytek życia niejednokrotnie, nawet zdarzyło się, że osoby straciły życie, więc czy tam ktoś w rodzinie kogoś stracił i ten, wiesz, jak nieraz zawodnicy, sportowcy mają tragedię życiową, bo przegrał walkę albo, nie wiem, złapał kontuzję, a miał zawalczyć i to jest jego tragedia życiowa i on się załamuje, to wiesz, możliwe też dlatego, że pracuje w straży pożarnej. Widzę niejednokrotnie tragedie, jakie dosięgają ludzi. Po prostu mówię, to jest nic, nie? No, zdarzyła się kontuzja, dobra, walka nie doszła, ale to życie na tym się nie kończy, nie? Jeszcze jest jakby wziąć z tego, wyciągnąć lekcje i iść dalej do przodu, nie? Więc po prostu gdzieś, wiesz, ja rozumiem, że społeczeństwo tam, nie wiem, gdzieś pracuje z psychologami sportowymi, zawodnicy niejednokrotnie, bo presja jednak jest spora, nie? Tym bardziej jak już jest ktoś bardzo znany gdzieś w tym świecie, nie wiem, choćby w piłkarskim czy coś, nie? No to ja nie mówię nie, też sam jakby nie korzystałem nigdy z pomocy psychologa sportowego, ale też nie mówię, że nigdy nie skorzystam, nie? Bo nigdy nie wiem, jaka będzie sytuacja. Po prostu raz, że będąc ojcem, strażakiem i prowadząc taki tryb życia, jaki prowadzę, no nie mam na to czasu, a po drugie widząc, jakie tragedie ludziom się spotykają, znaczy zdarzają w życiu i robić tragedię z jakiegoś, nie wiem, niepowodzenia sportowego, który za bardzo w naszym życiu nie zmienia czegoś diametralnie, no to taki trochę dla mnie bez sensu, nie? Takie robienie z igły widły, nie? Dokładnie, ale z jednej strony masz psychologa życiowego, nawet nie chciałbym to przejść przez język, że pokazuje te traumatyczne doświadczenia, które życie pokazuje. No, tak dokładnie, no, także, no ja myślę, że tu nie ma co dużo o tym mówić, no, przede wszystkim też zawodnik powinien mieć poukładane w domu, z żoną, z rodziną, gdzieś w pracy, bo jak są sytuacje, które ci przygniatają z każdej strony, jakaś tam, nie wiem, w pracy, jaka jest sytuacja, w domu ci się, nie wiem, małżeństwo sypie, nie wiem, jakieś inne rzeczy, to nigdy nie będziesz głowy potrafił sobie tak oczyścić, żeby te treningi były tak 100% wykorzystywane. Nie? I zawsze gdzieś tam coś tam z tyłu głowy będzie ci przeszkadzać i nawet jeśli na treningu będzie fajnie, tu na sparingu albo nie myślę o problemie, który gdzieś tam jest w moim życiu, no to wychodząc z sali ten problem wraca i automatycznie, nie wiem, wszystko, regeneracja, bo ten stres i to wszystko, który gdzieś tam jest związany z tym, będzie ci przeszkadzał, żeby się przygotować do jakiegoś tam startu w odpowiedni sposób. Zastanawiając się tak nad odpowiedzią Twoją, to mówiłeś też o Bogu. I dosyć dużo sportowców właśnie wspomina o tym, że jak masz Boga na pierwszym miejscu, masz to wszystko poukładane. To często słyszę wśród swoich znajomych, więc... Znaczy, jeśli chodzi o moją wiarę, no to kurczę, chciałbym, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, bo to jakby jest takim wyznacznikiem tego, że jesteś osobą, nie wiem, jesteś tym uczniem Jezusa i w ogóle idziesz za Nim, a niejednokrotnie za mało czasu poświęcam na to, ze względu, że mam bardzo intensywne życie, nie? I tych obowiązków domowych, dzieciaki, tu odebrać ze szkoły, tu na trening zawieźć, tu tamto. I nie mam czasu rzeczywiście, żeby sobie tak czasem wsiąść i wiesz, Słowo Boże poczytać i tak pomedytować nad nim i brakuje mi tego i no, niejednokrotnie żałuję, no a to de facto jest najważniejsze, tym bardziej w tych czasach, gdzie widzimy, co się dzieje. No, się śmieję, że świat się kończy, nie? Więc podręcznik, który nam Bóg zostawił, warto sobie czytać i nad nim medytować, co tam i to, co tam, wiesz, po prostu ma do nas jakiś przekaz, wprowadzać w swoje życie, nie? Tak się zapytam, a propos, to często się spotykam przy właśnie UFC i KSW o rytuałach przedwalkowych, przy danych wojownikach. Na przykład wiem, że Janek Bachowicz ma swój bryloczek z kitą. Ty masz coś takiego, czy też nie? No, to może jeszcze wrócę do tego poprzedniego pytania. Proszę. Bo teraz mi tak przyszło, że jako sportowcy zostawiający z siebie wszystko w klatce podczas treningów, niejednokrotnie jesteśmy w takim miejscu, że widzimy po prostu swoje słabości jako ludzie. I że mimo, że wydaje się, że ja jestem mocny, tutaj kurczę, jestem mistrzem czy coś, ale są takie momenty w moim życiu, że po prostu wiem, że bez pomocy Boga nic bym nie zrobił, bo jestem słabym człowiekiem, nie? Po prostu wiesz, przyjdzie jakaś choroba, przyjdzie, nie wiem, kontuzja i po prostu widzimy,
jak słabi jesteśmy, nie? Więc myślę, że wydaje, że też sportowcy często są bliżej Boga, bliżej wiary, bo po prostu mimo że są, nie wiem, już naprawdę na wysokim poziomie, to niejednokrotnie widzą swoje słabości i już muszą i tak szukać pomocy, żeby je pokonywać, nie? A co do tych bryloczków, no to w ogóle Janek Machowicz to chyba ma w ogóle kawałek odciętego sznurka, nie? Z osobą, którą gdzieś tam spotkał wiszącą w lesie, nie? Więc to też już jest w ogóle hardcore. Ja nie mam jakichś takich bryloczków czy talizmanów przynoszących szczęście. Nie chciałbym, żeby jakby moja walka była zależna od czegoś takiego, nie? Typu, nie wiem, kiedyś jako taki młody zawodnik to mówiłem tak, o, jestem w czerwonym narożniku, super, bo zawsze w czerwonym wygrywam, nie? I później, wiesz, wychodzisz w niebieskim narożniku i tak, kurde, to teraz przegram, nie? Wiesz, i w głowie dorosłego faceta, sportowca, pojawia się myśl, że narożnik ma wpływ na to, czy wygrasz, czy przegrasz. Nie? W ogóle nie można do siebie dopuszczać takich rzeczy, tylko po prostu przygotowania, ciężka praca, wychodzę przygotowany. Wiadomo, że są czasem jakieś takie rzeczy, które mówimy bardziej o szczęściu, że miałem szczęście w walce, bo ten trafiłem albo coś, ale nie, mi się wydaje, że jest ciężka praca, zdolności i nasze nastawienie do walki, a nie jakieś... Kurczę, nie ma co szukać pomocy w takich talizmanach szczęścia, bo myślę, że one mogą nas szybciej jakby stracić niż nam pomóc. Nie? Pomogą nam 2 razy, a w sytuacji takiej ważnej życiowo zapomnimy tego talizmanu i o Boże, teraz już na pewno przegram. I w głowie przegrałeś walkę i przegrywasz. Dokładnie, właśnie to wszystko, jakby ta walka się rozgrała w głowie przede wszystkim, w mentalu. No, także ja wychodzę do walki, robię robotę, drzwi klatki się zamykają i wiem, że idę tam wygrać i za wszelką cenę, znaczy za wszelką cenę, wiadomo, że gdzieś tam jest jakiś głos rozsądku, ale walka zawodowa ma to do siebie, że jednak zostawiasz z siebie wszystko, nie? Dokładnie, ze mną zawsze towarzyszyła taka myśl, to jakieś 6-7 lat temu dla portalu X. Ze mną była rozmowa i gość się zapytał, jakie pan ma motto życiowe. Ja mówię, motto, myślę, nic w życiu nie jest niemożliwe, nie bez powodu. Powiem ci to po kamerach, o co chodzi dokładnie, dlaczego akurat to słowo i dlaczego, o co to chodziło, to też ci wyjaśnię poza kamerami, bo jakby tego elementu nie chcę pokazywać widzom, bo to ty jesteś gościem, nie ja. Ale tak się zapytam, jakie znaczenie dla ciebie mają kibice? Kurczę, wsparcie kibiców jest niesamowite i jakby się nie patrzeć, też dla nich to robię, ale jakby ich zabrakło, bo chyba nawet poruszaliśmy ten temat dzisiaj, nie? Właśnie robię to dla siebie, nie? Lubię ten sport, kocham ten sport. Wiadomo, że jak jest duża baza kibiców, organizacja sobie to docenia, wiadomo, gdzieś tam te wypłaty mogą być większe czy coś, ale nawet ja już się nawet śmieję, nawet jakbym już zakończył zawodową moją karierę, to i tak będę na sali się pojawiał, bo po prostu lubię ten sport, lubię trenować i robię to dla siebie i lubię konkurować, sprawdzać się, tak teraz już mogę powiedzieć z młodymi zawodnikami, wiesz, bo już jak tutaj w klubie jestem 38-latkiem, no to ja już jestem taki wujek klubowy, nie? Nie powiem dziadek jeszcze, ale taki wujek klubowy, jak nieraz się sparuje z chłopakami, którzy mają 20 albo niespełna 20 lat. Mamy teraz takiego młodego naszego prospekta Jegora, no to ma 17 lat, no to jest 20 lat od chłopa starszy, nie? I wiesz, i to jest fajne, nie? Widzę, jak on się rozwija i kiedy mnie przeskoczy, kiedy już naprawdę sobie nie będę z nim radził i no, jak to w ogóle będzie się dalej toczyć. Jak dbasz o zdrowie i o regenerację? Bo to też jest ważny element, że niektórzy wojownicy, nie akurat nie w tych dziedzinach, tylko w innych dziedzinach, rajdowych i tym podobne, że w jakiś sposób ta regeneracja no, nie jest na jakimś poziomie wysokim. To za mało na pewno dbam, ale to tak jak mówię, no to jakby styl życia, bycia troszkę nie mam czasu, a powinienem więcej tego robić. Może tutaj przy okazji podziękuję mojej klinice, którą zawsze mogę odwiedzić, rehabilitacja Prowita w Żorach. Mam takiego kolegę, tam Roberta Trybucjego, też jest trenerem i zawsze mi pomaga, zawsze mówi wpadaj tylko kiedy potrzebujesz i zawsze drzwi otwarte są tam do niego, ale no po prostu za mało czasu na to poświęcam. I co, powinienem więcej, nie? Tym bardziej, że właśnie ten już wspomniany wiek leci i no, tak się dbanie o zdrowie. Albo na Facebooku, albo na Instagramie, jak widziałem,
jako jest Nie, miałeś zdjęcie wspólne z nimi. No tak, dokładnie. Byłem ostatnio właśnie, bo mówię, wchodzę w przygotowania do walki, za 2 miesiące się biję, więc chciałbym wejść w te przygotowania bez żadnych bóli i kontuzji, więc zrobimy przegląd tak, z samochodem przed dłuższą trasą i także zawsze mogę na nich liczyć, także dziękuję. No ale powinienem więcej takich właśnie może treningów motorycznych, wiesz, gdzieś tam, nie, bo jakby treningi powodują to, że robimy się spięci i zamykamy trochę nasze mięśnie, zmniejszamy ich zakres, a powinniśmy więcej robić właśnie rozciągania i takich treningów motorycznych, no i też tego mi się wydaje trochę za mało jest, ale staram się jakby tego więcej wprowadzać, żeby to ciało się przysłowiowo nie posypało ze względu na obciążenie treningowe i na już przebieg. Ciekawa rzecz powiedziałeś, ale tak się zapytam, mamy walkę, ale przed walką macie różne elementy tej walki, czyli na przykład ten sparring, co staliśmy naprzeciwko siebie, przeciwników, są jeszcze jakieś inne rzeczy, oprócz podpisywania kontraktu, bo to zawsze jest. Znaczy, jakby takie medialne sprawy są. Ogólnie najważniejszym jest zrobienie swojej wagi. Załóżmy, ja teraz ważę 100 czy tam troszkę więcej kilogramów, a biję się w kategorii do 93, nie? Więc jakby naszą pierwszą robotą jest zrobienie wagi, więc ten proces gdzieś tam też jest taki trochę uciążliwy. Później są jakieś tam medialne, właśnie takie face to face, po pierwsze mamy ważenie w hotelu, później jest ważenie medialne, gdzieś wieczorem w jakiejś nie wiem, galerii handlowej, żeby po prostu ludzi też zachęcić, przyjść i żeby się to gdzieś tam kręciło. No i tych obowiązków jest ogólnie sporo, tu jakaś sesja zdjęciowa czy coś, ale to się jakby wszystko kręci w tym przysłowiowym fight weeku, czyli tygodniu walki, nie? Czyli od poniedziałku do soboty jest jakby trochę więcej roboty. A takich jakichś dodatkowych to raczej nie. No, trzeba wiadomo sobie gdzieś tam te też media społecznościowe też pilnować, bo jak nie wrzucę w media społecznościowe, to ktoś do mnie dzwoni i kiedy się bije albo coś, nie? I mówię, właśnie samo prowadzenie mediów społecznościowych jest fajne, bo wtedy kibice mają jakby na bieżąco informacje co, jak, gdzie i kiedy. Dokładnie, dlatego my mamy możliwość, po tym wywiadzie będzie od razu wrzucony w internet, na Facebooku, Instagramie, YouTubie, informacja, że dzisiaj jest tu rozmowa i dopiero za 2 miesiące pojawi się ta rozmowa, dosłownie przed galą. Okay. Tydzień przed galą, tam chyba 16 jest, więc koło 12 albo 10 listopada dopiero damy. Taki przesmak twojej walki, to jest coś, czego wcześniej nie próbowaliśmy, ale na zakończenie tu Cię zaskoczę. Dasz 2 przekazy ludziom. Jeżeli wygrasz, to jest przekaz, jeżeli przegrasz, też dasz przekaz, a potem podziękujesz komu chcesz. To jest Twoje 15 minut. Tu jest kamera. Kurde, wiesz co, ja bym nie chciał, żeby przekaz był zależny właśnie od tego, czy wygram, czy przegram. Ja myślę, że czy przegram, czy wygram, będę dalej taką samą osobą. Moje wartości się jakoś nie zmienią i daj Boże, żeby tak było. Ale co, no chciałbym może jako już rodzic i jako już powiedzmy osoba już z jakimś tam przebiegiem w tym świecie, chciałbym przekazać wszystkim rodzicom, żeby dzieciaki gonili na treningi, na niekoniecznie sportów walki, ale żeby wyrzucać ich sprzed TikToka i Instagrama, tego wszystkiego, żeby to po prostu nie pochłaniało im czasu, żeby nie marnowali czasu, bo sam się nieraz na tym łapię, wiesz, wchodząc w Instagrama, bo muszę tam jakieś swoje obowiązki zrobić i później za chwilę patrzę, ja już tam pół godziny jestem, nie? I co jak ja mogłem fajnie ten pół godziny spożytkować, a co pół godziny przeglądania Instagrama w moim życiu zmieniło, nie? Nic, po prostu był zmarnowany czas, a mogłem w tym czasie zrobić coś pożytecznego choćby. No, także to jest gdzieś taki mój przekaz, żeby pilnować, żeby dzieciaki, no, żeby się samemu rozwijać też, nie? Żeby nie zamulać przed tymi ekranami. Jak już zamulać, to nie... Znaczy chyba, że to jest po prostu nasza praca, nie? Ale no wiadomo, jak ktoś pracuje w tym, no to tym bardziej od tego odchodzić.
Znaczy, dlatego ten kanał powstał, żeby jak ludzie... No, a tu wiesz, a tu teraz siedź na YouTubie i wiesz, robotę ci zabieram, nie? Po tym przekazie. Nie? Spoko, Ale wiadomo, szukamy jakichś informacji, uzyskamy je i a nie wiesz, oglądanie filmów z kotkami, które po prostu gdzieś tam nas odmurzają i wiesz, są fajne, endorfiny podrzucają, ale no jakby to uzależniamy się od tego, nie? Jest uzależniające chyba jak alkohol i inne rzeczy. No, tu są dwie rzeczy poruszyłeś, ja tylko poruszę jedną o tym sporcie, że osoby, które młode, gdziekolwiek zaczerpną tego sportu, to mniej wpadają w uzależnienia. Ja to widzę na przełomie lat. I to widać bardzo mocno w tym momencie, że jak dzieciaki siedzą i tworzą coś, grają, współuczestniczą w różnych dyscyplinach, rewelacyjnie to wygląda. I z drugiej strony bardzo mało osób z tego grona wpada w uzależnienia. Ja to tak z mojej obserwacji to zauważyłem. Ja myślę, że sport jakby, jak chcemy coś osiągnąć w sporcie, jakby wymuszamy na sobie to, żeby właśnie nie popaść w jakieś uzależnienia, bo wiemy, jak będziemy pić alkohol, no to słabo się przygotujemy, regeneracja jest słaba, już nie mówię o narkotykach i tak dalej, więc jeśli sobie poweźmiemy jakieś cele sportowe, to jest świetne, nie? To jest jakby taki firewall przed uzależnieniami, nie? Ale co jest ciekawego, że samo przygotowanie do tej rozmowy, to u mnie 6 tygodni trwa, samo przyszykowanie. Więc no, to jest ogrom czasu czasami, to jak ty mówisz, no, w wolnej chwili sprawdzam, jakbym mógł zadać te pytanie, jak lepiej można było zadać, czy ewentualnie będziesz chciał odpowiedzieć na to pytanie, bo różni są goście, ale też zauważyłem już na koniec, niektórzy z gości, wokalistów, sportowców, często kamerują swoje koncerty i obserwują, jakie błędy popełnili, żeby już przy kolejnym razie tych mniej błędów popełniać. Aha, wiesz co, zdarzało mi się oglądać swoje wywiady i wiesz, patrzeć, co tam napaplałem głupiego, nie? I o czym lepiej nie poruszać tematu, bo tam gdzieś spotkałem się z jakąś tam, nie wiem, odzewem niezbyt dobrym ludzi, ale kurczę, ja teraz chyba nawet nie mam czasu tego wszystkiego oglądać. Może przypuszczam, że obejrzę, nie? Bo pewnie mi go wyślę jeszcze wcześniej, więc my gdzieś tam będziemy oglądać, ale jak tych wywiadów na przykład przed samą walką jest sporo, gdzie jestem skupiony, zafiksowany na walce i na przygotowaniach, na tych wszystkich moich obowiązkach, a wiesz, w międzyczasie jeszcze mam tam, nie wiem, kilka wywiadów, no to nie mam czasu ich nawet oglądać i weryfikować siebie, jak na nich wypadłem, bo po prostu no, wolę ten czas spędzić z rodziną i tak na przykład odpocząć psychicznie przed walką. Z tego, co ja obserwuję, z doświadczenia twoich wywiadów, to lepiej ci pasuje z brodą każdy wywiad niż bez brody, bo tak 6-8 lat do tyłu ty nie miałeś brody jeszcze. Myślisz, że broda? Nie no, broda chyba na to nie wpływa, chyba że... Doświadczenie na pewno. Chyba, no wiesz co, jak sam wiesz, nie? Jak już robisz któryś wywiad, no to już tam później jak płynie, nie? A jak robisz pierwszy, to w ogóle pamiętam swój pierwszy wywiad po angielsku, jak jeszcze w Afryce byłem. Jakie chłopaki ze mnie mieli pole w robocie. Nie, nawet miałem baner, jak wracałem, to welcome back and sorry for my English. Tak na banerze mi napisali znajomi, jak wróciłem do domu z Afryki. Także to śmieszne chwile. No. Nie wiem, że po angielsku bym dalej miał ciężko dać wywiada, ale... Ale dajesz radę. Może coś bym tam sklecił, jakieś dwa Jeszcze zdania. raz ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Super, dzięki.